Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samaryc, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Opowiem Państwu pewną historię. Nie wiem, czy jest to historia prawdziwa, czy tylko legenda. A historia to jest o chińskich pasterzach, którzy odkryli cudowną roślinę leczniczą. Po prostu zaobserwowali, że samce owiec i kóz po zjedzeniu pewnej rośliny zachowują się bardzo i to bardzo aktywnie seksualnie. Powiedzieli o tym pewnemu lekarzowi, a tamten stwierdził, że musi to wypróbować na ludziach, na swoich pacjentach, którzy mieli problem z erekcją. I efekty były tak zdumiewające, że lekarz ten nazwał ową roślinę ziele chutliwego kozła i zaczął ją stosować przy wszystkich problemach męskich. I tak naprawdę na obecną chwilę w medycynie chińskiej rzeczywiście jest to jedno z najlepszych, najbardziej znanych ziół na wszystkie problemy męskie. To są problemy z potencją, stany zapalne prostaty, zaburzenia hormonalne oraz problemy z płodnością męską, kiedy jest obniżona ruchliwość plemników. Okazało się jednak, że roślina ta ma znacznie szersze działanie i nie tylko dla panów. Nazywa się epimedium. Jest z rodziny berberysowatych i liczy kilkadziesiąt różnych gatunków. Gdzie jeszcze poleca się ta roślina? Poleca się kobietom przy problemach z miesiączkowaniem, bo normalizuje poziom hormonów, jak również w okresie menopauzy pomaga przedłużyć młodość. Też w medycynie chińskiej poleca się ją na choroby nerek, przy problemach z wątrobą, bardzo dobrze się sprawdza przy problemach z układem kostnym, jest bardzo znana i polecana przy osteoporozie i jeszcze wiele innych zastosowań. A co mówi na ten temat nasza medycyna akademicka, europejska i ogólnie badania naukowe? Kilka z nich znalazłam i okazuje się, że badania potwierdzają to, co medycyna chińska zna od wieków, ale jednak lubimy poczytać sobie badania, co na to naukowcy powiedzą. No właśnie, zobaczcie kilka badań, które znalazłam. Jednym ze składników aktywnych epimedium jest ikarytyna, która ma ogromny potencjał terapeutyczny przy zwłóknieniu płuc. A choroba ta jest uważana za nieuleczalną i bardzo niebezpieczną. Ikarytyna wywiera też działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Jest bardzo skuteczna w leczeniu osteoporozy, stymuluje procesy kościotwórcze i regenerujące. Poleca się też przy zapaleniu korzonków oraz chorobie reumatoidalnej. Jak my z Państwem możemy w razie potrzeby takie zioło wykorzystać? Jak go przyrządzić? Bo jest dostępne w postaci suszonych liści, w Polsce możemy nabyć. Najlepiej zrobić nie napar, tak jak zwykle parzymy zwykłe zioła, tylko odwar. On będzie bardziej skuteczny. W tym celu bierzemy jedną szklankę zimnej wody, 250 ml. Dajemy jedną czubatą łyżeczkę suszonych ziół. Zagotowujemy na wolnym ogniu, gotujemy przez 10 minut. Następnie ściągamy z ognia i zostawiamy pod przykryciem jeszcze na 10-15 minut. Następnie przecedzamy i mamy gotowy napój, który trzeba w ciągu dnia wypić w 2-3 porcjach. Co jest ważne, nie poleca się tego napoju osobom, które mają niskie ciśnienie, bo na ciśnienie działa obniżające, dlatego przy skokach ciśnienia się poleca. Natomiast osoby, które mają nadciśnienia, też powinny uważać, pod kontrolą ciśnienia stosować, szczególnie jeżeli mają leki i dodatkowo jeszcze będą brały zioła obniżające ciśnienie. To, co trzeba pamiętać, że nie stosuje się, zresztą jak każde inne zioło, cały czas bez przerwy, tylko krótkimi kuracjami, do których później można po przerwie wracać. A kuracja zwykle jest 21 dni, 45 lub maksymalnie 90 dni, w zależności od tego, jaki jest problem.
I udostępnijcie, kochani, to wideo swoim znajomym, bo zioło to może pomóc przy różnych dolegliwościach, między innymi przy problemach z potencją. A problem ten uważa się za taki niekomfortowy do omówienia. Nie każdy się podzieli, że taki problem jest, a będzie mógł skorzystać z tego nagrania. A ja też mam dla Was prośbę, napiszcie bardzo proszę w komentarzach, czy w ogóle o takiej roślinie kiedyś słyszeliście. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę, życzę dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.